SpongeBob to moja ulubiona animacja, jednak w samej kreskówce pojawiły się tak okropne epizody tej kreskówki. Dziś mam odcinek Drzazga. To epizod opowiadający jak nasza żółta gąbka w pracy wbija sobie drzazgę, której nie może jej wyciągnąć. Kalmar mówi naszemu bohaterowi, że jak pan Krab się dowie, to będzie musiał pójść do domu, czego SpongeBob nie lubi. Dlatego przychodzi Patryk i go leczy. Wbija gąbce tą drzazgę. Eugeniusz Krab dzięki swoim skrzypiec i z rany wychodzi ropa. Fabuła na odcinek jest nudna i obrzydliwiająca. Owszem, ja tego obrzydzenia nie czułem, ale inne osoby mogły się obrzydzić. SpongeBob, zwalniam cię. To według mnie najgorszy epizod z serialu. Końcowa żółta gąbka wraca do pracy, gdyż jego szef uruchamia opłaty za toaletę. Dostajemy taki odcinek, który jest okropny. Odcinek wyżymaczkowy Kłopot. W tym epizodzie SpongeBob przypadkowo upada do wyżymarki. Przychodzi na pomoc Patryk. Rozpuszczają. Czasami mamy tak, że na niektóre rzeczy nie mamy wpływu i nam nie smutno. Dziś porozmawiamy o najgorszych ostatnich odcinkach kreskówek. Inspiracja jest od Michała w linku opisie. Zostawcie suba na kanale, zostawcie łapkę w górę na kanale. Jesteście gotowi, więc leci. A zaczynamy odcinek od niesamowitego świata Gumballa. Kreskówka, która miała 6 sezonów. Ostatnim epizodem animacji jest Inkwizycja. A o czym opowiada, to ja już mówię. Epizod zaczyna się jak dyrektor Brown jest na spontanie, gdyż do szkoły przyjeżdża inkwizytor zła, który mówi zmienia w tej szkole kilka rzeczy. I pomalutku zaczął zmieniać bohaterów w ludzi, co Gumballowi i Darwinowi się nie spodobało i zaczęli ich ratować. Okazało się na końcu, że tym inkwizytorem był Rob i chciał ich uratować przed zagładą, czyli przed ochłaną. I tyle! A kolejną kreskówką są Wróżkowie Chrzestni Wróżkowie. Nie muszę chyba wam przypominać, że odejście Butch Hartmana przyczyniło się do spadku. Beznadziejne pomysły na odcinki i wprowadzenie Chloe, która odpychnęła Timiego na drugi szczebel. Tytuł odcinka to Kapustkowe zawrót głowy. Skupiamy się na Chloe, bo czemu nie? Która pragnie zebrać ostatnią kapustę, którą zasadził ojciec Timiego. Dodatkowo przez cały odcinek są wrzaski. W końcu dzielą się tym miśkiem i to wszystko, jak na ostatni odcinek animacji. Ben 10 i do widzenia, nie ma czego żałować. Na starcie o czym była animacja. Kreskówka opowiada jak Ben pewnego dnia znajduje magiczny zegarek, który dzięki niemu zmienia się w 10 wybranych kosmitów, którzy ratują świat. Sam odcinek opowiada jak Ben musi wrócić do szkoły i ma z tym problemy, bo oczywiście był super bohaterem. Więc wszystko wiadomo, same postacie strasznie się zmieniły charakterem i wyglądem. Najbardziej mnie zdziwiło, że Ben ujawnił się przed tyranami, którzy zawiesili go na drzewie w pierwszej wersji animacji. I to tyle. Niestety czasem okazuje się, że nawet najlepsze kreskówki czasem mają najgorsze odcinki. Na starcie chcę powiedzieć, żebyście napisali pytania w komentarzu. Inspiracja od Michała w link opisie. Jesteście gotowi? Więc lecimy.
A zaczynamy listę od SpongeBoba Kanciasa Purtego, a dokładnie odcinek Kumpel Garego. A o czym opowiada? Opowiada o tym, jak SpongeBob karmi Gacusia, po chwili musi iść do pracy. Smutny Gacuś, który chce iść na spacer. Gąbka mówi, że nie ma czasu. Po chwili SpongeBob z wyrzutem sumienia wychodzi z ananasa. Żółta gąbka, zauważając jego szefa, który wygania z restauracji klienta i jego robaka, dzwoni do ślimaka, że niedługo wróci. Gdy kończy pracę, zauważa budkę sprzedającą zwierzęta. SpongeBob kupuje go, ale nie wie o tym, że to zwierzątko jest niebezpieczne. Ogólnie przy SpongeBobie te zwierzątko jest bardzo grzeczne. Ale jak już nie ma właściciela, to one potrafi zabić Gacka. Wtedy, kiedy chce zabić, to się zamienia w potwora. Na ratunek przybywa SpongeBob i go ratuje. Ale dlaczego jest to zły odcinek, gdyż małe osoby mogą się go przestraszyć? SpongeBob, zwalniam cię. Opowiada ten epizod o SpongeBobie, który jak na co dzień pracuje i przychodzi pan Krab i mówi, że go zwalnia. SpongeBob tą sytuacją jest rozpaczony i co wpada w depresję, gdyż z ukochanej pracy jest zwolniony. SpongeBob nie chce iść do nowej roboty, ponieważ go interesuje praca tylko u tłustego kraba. Sam SpongeBob wygląda beznadziejnie. Idzie do Sandy, która zaprosiła SpongeBoba. Nie masz pracy, to nie znaczy, że nie masz sensu życia, ale możesz mieć zainteresowania, ambicje do życia. Owszem, praca jest ważna, ale żółta gąbka pokazuje, że bez pracy wpadł w depresję. Wpadnijcie na ten odcinek w link w opisie. Niesamowity świat Gumbola jest to moja jedna z ulubionych animacji. Miały dobre epizody, a także wyemitowane najgorsze odcinki. Dziś wam przedstawię najgorsze odcinki z niesamowitego świata Gumbola. Jeśli lubisz to odcinek, to bardzo dobrze, to tylko moja głupia opinia i nie musisz się z nią zgadzać. Zostawcie suba, też zostawcie łapkę. Tu Bodon, miłego seansu. Odcinek Leniuchy opowiada o tym, jak Richard nie chce wyrzucić śmieci i mówi Gumbolowi i Darwinowi, że jest chory na lenistwo. Gumball i Darwin, czując oszukani, bo to oni za swojego ojca wynieśli śmieci, starają być bardziej leniwi od ich taty. Okazuje się, że kiedyś Larry był najbardziej leniwą osobą w mieście Elmore. Udało mu się natomiast zmienić życie. Wiecie, co postanowili zrobić Gumball i Darwin? Chcą za wszelką cenę przekonać go, żeby rzucił pracę i wszystko co ma. I znowu nic nie robi. Larry się nie zgadza. Bohaterowie starają się zniszczyć mu życie. To dosłownie. To właśnie przez nich Larry tracił pracę, niszczą jemu samochód, traci dom, na który to właśnie przez nich nie oświadczył się dziewczynie, która potem z nim zerwała. Dlaczego Gumball i Darwin zniszczyli tak dobrego człowieka jak Larry? Ponieważ założyli się z ojcem, że znajdą bardziej leniwszą osobę od Richarda. Ten epizod jest smutny. Epizod Robot. W tym odcinku Gumball próbuje pomóc Bobertowi, co kończy się podszywaniem. Cały epizod jest zły z tego powodu, został stworzony na podstawie głupiego żartu. Ukradnę twoje życie. Bober w jakiś dziwnym sposobem żyje w domu Bobersonów, co naprawdę bardzo dziwne. Nikt tego nie zauważył. Nawet najmądrzejsza z tej rodziny osoba w tym domu tak samo, czyli Anais.
Odcinek Ekipa. Dlaczego to jest według mnie najgorszy epizod Gumballa? Gumball i Darwin z jakiegoś powodu chcą dołączyć do ludzi starszych, spokojnych, żyjących ludzi. Widzą ich za gangsterów, wyobrażając ludzi, którzy żyją w ryzyku. W końcu im się udaje i to tyle. Odcinek strasznie dłuży się. Ja jednej rzeczy nie rozumiem. Co jest zabawnego w wyśmianiu się z seniorów. To tyle na dziś. Jak wam się spodobał odcinek, zostawcie łapkę, zostawcie suba. Ja byłem Bodon, no i cześć.